pierwszą taką barierą, jaka się pojawia w e-commerce, jest to, że skąd wziąć pieniądze na produkt. Dlaczego poszedłeś dalej? A czemu się nie zatrzymałeś i nie wróciłeś na etat? Bo udało się zrobić 1 000 000 złotych przekonwertowane z dolarów w 80 dni. I wyobraźcie sobie, mieliśmy tam 15 stanowisk, gdzie były systemy Bloomberga. Do więzienia pójdziesz, czy dużo kasy zapłacisz? W niektórych produktach miałem 500-700% marży. Musisz wynajmować jakąś bojówkę, która odbije ci twoją nieruchomość w Hiszpanii. No, nikt nam nie zabiera tej prowizji od każdej sprzedaży. Ty nie działasz na rynku polskim, dobrze zrozumiałem. No jak to sobie obliczyłem, ile muszę mieć na marketing, ile muszę mieć na produkty, to mi wyszło około 100 000 złotych. Mieliśmy każdego dnia Black Friday. Ale przecież są wątpliwości, są porażki, są błędy. Jego wartość się potroi. To byłoby około 7-8 milionów złotych przychodu łącznie. To jest dobra informacja dla osób, które nie mają dużego kapitału. Dostajemy od Was coraz więcej pytań w kwestii inwestycji w zdrowie. Dlatego mamy dla Ciebie poradnik zdrowia, który jest zbiorem wiedzy o tym, jak prosto i tanio poprawić nawyki zdrowotne. Stworzyliśmy go wspólnie z gośćmi wywiadów. Kliknij w link poniżej i zamów poradnik promocji. Gościem dzisiejszego odcinka jest Dawid Jakubowski. Zajmuje się sprzedażą w internecie od 2018 roku. Na swoim koncie ma ponad 7 milionów sprzedaży w kilku sklepach internetowych, rekordowy miesiąc to 500 000 złotych sprzedaży. Prywatnie pasjonat motoryzacji oraz podróży. Cześć, Grzegorz Kusz z tej strony, witaj na moim kanale. Dziś moim gościem jest młody przedsiębiorca Dawid Jakubowski. Cześć, witaj. Witaj, Dawid. Cieszę się, że tutaj jesteś, dlatego że robisz e-commerce, robisz kasę z e-commerce, a ja miałem w głowie ten biznes jako, no myślę, że jako pierwszy z biznesów. Pamiętam Allegro, tak może od tego zacznijmy. Okay. Dla wszystkich, którzy dzisiaj kojarzą Allegro z tym, że można było sobie kupić akcje Allegro, że to jest taki potężny portal, gdzie chyba nawet samo Allegro sprzedaje swoje produkty, z tego co słyszałem, i robiąc konkurencję niejako swoim klientom, tak to ja rozumiem. To ja pamiętam to Allegro, dzisiaj chyba sprawdziliśmy, 99 rok to był rok powstania w ogóle. Tak, dokładnie. No to był taki biznes, który ja zawsze chciałem robić, ale nigdy nie robiłem. A ty jesteś osobą, która ten e-commerce robi. Do tego myślę zaraz wrócimy, ale chciałbym, żebyś zaczął może od samego początku, jakąś tą swoją historię, bo zawsze ta inspiracja niektórych pociąga. Gdzie ty byłeś w wieku, nie wiem, 15 lat, kiedy zarabiało się pierwszą kasę i gdzie tą kasę zarobiłeś? I wiesz, skąd wyszedłeś, z jakiego domu też? Okej, więc wyglądało to w ten sposób, że gdzieś tam ja pochodzę z rodziny przedsiębiorców. Także u mnie zawsze gdzieś tam różne biznesy się pojawiały, raz lepsze, raz gorsze, wiadomo. Natomiast gdzieś tam zawsze byłem, tak powiem, przesiąknięty tą przedsiębiorczością i tym biznesem. Więc zawsze chciałem też robić coś swojego. Finalnie skończyło się tak, że pojechałem na studia do Londynu, gdzie na początku gdzieś tam ta praca była, no podczas studiów powiedzmy, dorabiałem po prostu do tego, żeby przeżyć, żeby gdzieś tam od tego pierwszego do pierwszego starczało na rachunki na A który to był rok? Czasy wyjazdów Polaków za granicę do Londynu faktycznie te największe, czy jakoś? Nie, to ja po prostu jakby pojechałem do pracy na taką wakacyjną, na wakacje, żeby zarobić trochę pieniędzy, gdzieś tam sobie odłożyć się właśnie na jakieś inwestycje, na własny biznes. Pojechałem do Londynu, przysłowiowo na zmywak, gdzieś tam pracowałem na magazynie, na nocne zmiany, na zmywaku trochę i tak dalej. I wtedy gdzieś tam podczas tego pobytu w Londynie okazało się nagle, że mogę tam studiować, że mogę gdzieś tam w tamtym kraju gdzieś tam... Czekaj, nie rozpędzaj się tak szybko. Ile się zarabiało wtedy na zmywaku w ogóle, wiesz, żeby pojechałeś i co to było pierwsze miejsce takie, które, nie wiem, dali ci pracę na zmywaku i ty powiedziałeś, okej, pracuję, czy po prostu pomyślałeś sobie, no kurczę, szukam dalej, ale nie znalazłeś i wróciłeś. Ja troszkę chciałbym, żeby tutaj, bo to było, przeleciałeś przez tą Anglię, przez tą pracę, myślę, że dla wielu, którzy byli albo jeszcze sobie wyobrażają, bo nigdy nie byli, jak to wygląda, no bo to jest trudna praca, nie? To znaczy, jakby ja pojechałem do Anglii z myślą, że ja tam jadę tylko i wyłącznie tam miesiąc, dwa, żeby tylko sobie po prostu dorobić. Ja miałem jakby przyszłość, powiedzmy, w Polsce, miałem tam studia też we Wrocławiu, gdzieś tam załatwione i chciałem tylko i wyłącznie sobie dorobić się właśnie w tym okresie wakacyjnym. No i gdzieś tam moja rodzina mi załatwiła pracę właśnie na magazynie. Ten zmywak był później, w momencie, kiedy po prostu zostałem w tej Anglii i postanowiłem, że będę tam studiował. I jakby ja tutaj za bardzo nie wybierałem jakichś tam różnych prac, czy tamto, po prostu brałem to, co było. Akurat w tamtym czasie gdzieś tam no, te ceny w Anglii były naprawdę wysokie, jeśli chodzi o mieszkanie, o przetrwanie i tak dalej. Jako student no, gdzieś tam nie mogłem lepszej pracy zdobyć, tym bardziej, że to były tylko prace weekendowe, więc po prostu gdzieś tam to się tak rozwinęło, że wylądowałem na tym zmywaku. Pracowałem tam, myślę, że z miesiąc, dwa, to była no, najniższa krajowa, tak, w Wielkiej Brytanii, tak naprawdę po to, żeby tylko się utrzymać, potem gdzieś tam jakieś awanse na baristę, czy tam na jakieś inne prace. Natomiast jakby to było stricte takie
prace studenckie później, tak, jakby takie dorywcze, no na magazynie tak samo gdzieś tam po 12 godzin przez te całe wakacje sobie pracowałem, no i udało się jakiś tam kapitał odłożyć. Ale mówisz o studiach, które też zaczynałeś, to było w Londynie czy w jakimś innym? Tak, w Londynie. W Londynie, no w sumie najdroższym chyba mieście w Europie, albo jednym z droższym, tam z tego co wiem są takie okręgi, takie obszary, tak, że w samym centrum jakimś takim okręgami chyba się nawet na mapach to zaznacza, że w samym centrum to te ceny za nieruchomości, nawet za wynajem są kosmiczne po prostu, że po prostu nawet jeśli zarabiasz dobre pieniądze, dobre siano, to nie jesteś w stanie tam mieszkać. Musisz mieszkać w innych dzielnicach, bo po prostu tam nie jesteś w stanie się utrzymać. Tak faktycznie to wyglądało? Tak, dokładnie. No jakby centrum Londynu no, to jest jakby zarezerwowane tak naprawdę dla miliarderów i dla osób, które naprawdę bardzo dużo zarabiają. Ja osobiście mieszkałem właśnie w 4. zonie, gdzie miałem też bliżej do uniwersytetu i jakby tam te ceny były powiedzmy niższe, natomiast wciąż to było za wynajęcie na przykład pokoju, to były kwoty typu, tak jak w Polsce wynajmujemy za mieszkanie, tam 50-metrowe, także no naprawdę duża przebitka, natomiast no wiadomo, no też inne są zarobki mieszkający za granicą. Ale ten twój cel wyjazdu był taki, że chcesz zrobić siano, no bo musiałeś te pieniądze tak naprawdę mocno tam wydawać też, bo te koszty były faktycznie też bardzo duże, czyli twój cel był taki, żeby pojechać i zarobić, czy żeby jednak studiować, no bo nie wiedziałeś, co się na tych studiach wydarzy, a zaraz pewnie opowiesz, jak to było dalej. Nie, jakby ja wyjechałem tylko i wyłącznie do Londynu do pracy na ten okres wakacyjny i miałem w planach wrócić do Polski i sobie kontynuować już tutaj życie, pójść na studia i gdzieś tam ewentualnie myśleć o jakichś biznesach czy jakichś innych tematach. Natomiast gdy pojechałem właśnie tam do pracy, poznałem chłopaka, który studiował w Wielkiej Brytanii i powiedział mi, że to nie jest aż tak trudne, żeby jakby dostać się na to uczenie, jak mi się wydawało. Gdzieś tam zawsze jakieś studia za granicą, czy w Ameryce, czy w Wielkiej Brytanii, no to się wydawało, że trzeba mieć nie wiadomo ile pieniędzy. W ogóle dostać się tam trzeba być po prostu alfą i omegą i gdzieś tam w tym temacie być wymiataczem. To był Polak, ten kolega, który Tak, to był Polak. Okazało się, że jakby wejście do uniwersytetu, dostanie się wygląda trochę inaczej niż w Polsce, więc stwierdziłem, co mi szkodzi, zaaplikuję, jak najwyżej się nie dostanę. No i przyjęli mnie. Okazało się, że się udało. No i to była taka decyzja w sumie troszeczkę spontaniczna, że no dobra, no to w sumie zaakceptowali mnie na te studia. Jak już przyjęli, to zaczynam. No dobra, no to zobaczymy. No jaki kierunek? Bankowość i finanse. To był przypadek, czy tak chciałeś? Nie, zawsze gdzieś tam w temacie finansów chciałem iść, jakieś takie tematy Wall Street, inwestowanie, giełda, to zawsze był taki mój konik, także w tym temacie chciałem się edukować. No i dlatego właśnie też bardzo mi się podobało, bo w Anglii właśnie była ta bankowość i finanse, a nie taka typowa księgowość jak w Polsce, gdzie gdzieś tam bardziej się uczy pod ten właśnie... A jak byś ocenił, no bo w Polsce nie studiowałeś, jak byś ocenił właśnie ten poziom, oczywiście to, że języka się nauczysz, no bo albo go sobie chociaż troszkę podniesiesz, to jedno, ale jaki poziom wykładów? Czy to faktycznie była sucha wiedza, tak jak często jest w Polsce na uczelniach, gdzie trzeba przepisywać dosłownie prezentację, którą widzisz i trzeba przepisywać książki i uczyć się regułek. Tak to wyglądało, czy było dużo więcej praktyki? Nie, było dużo więcej praktyki. Prezentacje de facto dostawaliśmy na maila gotowe, więc nie trzeba było przepisywać z ekranu. Natomiast jakby na pewno o wiele bardziej się nastawiają na tą praktykę. Też jakby wychodzą z takiego założenia, że jakby każdy idzie na te studia po to, żeby się tam nauczyć i nikt jakby nikogo, przykładowo jeśli nie przyjdziesz na zajęcia, to jakby za tobą ten wykładowca nie będzie latał i ci się tam pytał, czemu ci nie było i tak dalej. W twoim interesie, żeby przyjść, nauczyć się i de facto tą posiąść tam wiedzę. Jeśli nic nie było, no to musisz to sobie nadrobić. Natomiast było na przykład, ja jako student bankowości i finansów, mieliśmy dostęp do takiego Financial Lab. I wyobraź sobie, mieliśmy tam 15 stanowisk, gdzie były systemy Bloomberga. Gdzie system Bloomberga kosztuje $100,000 rocznie za dostęp. I na tym cały Wall Street czy City of London stoi, jeśli właśnie chodzi o giełdę. No to my mieliśmy do tego dostęp jako studenci, gdzie mogliśmy sobie siedzieć i po prostu te akcje analizować, wszystkie dane i jakby się uczyć już na takim prawdziwym systemie, który jest obsługiwany. Więc na pewno o wiele bardziej to praktyka. No i takie podejście bardziej, myślę, żeby faktycznie skupiać się na tych rzeczach, które są istotne, a nie na takiej suchej teorii. Tym bardziej, że mam dużo znajomych, którzy mieszkają w Polsce, studiowali w Polsce i gdzieś tam inaczej to jednak wyglądało. To już chciałem zapytać o jedno w kontekście studiów, a zaraz będę szukał tego e-commerce tutaj, gdzie on jest, bo bankowość na razie to trochę nie jest niezwiązana z tym, co robisz dzisiaj. To na pewno chciałem zapytać o mental ludzi, którzy tam się pojawili, no bo jeśli to jest Londyn, no to są ludzie z całego świata, tak mi się wydaje. Jak miałeś znajome z całego świata,
Jaki jest mental tych ludzi? Tak, jakbyś mógł chociaż trochę opowiedzieć o tym, jakich miałeś znajomych? Czy oni właśnie chcieli biznes robić, czy oni byli z biednych rodzin, czy Londyn i Europa dla nich to było wow, przyjechali nie wiem, może ze Stanów nawet i mówią, że nie, no w Stanach to bieda. Co ci ludzie mówili? Jacy oni byli? Co zapamiętałeś z tego? No, ludzie byli naprawdę przeróżni. Jakby to właśnie też, co mi się podobało w studiowaniu za granicą, to jest to, że tak jakby otwiera się bardzo głowa na międzynarodowe kontakty, na różne kultury i tak dalej. Jakby miałem znajomych z Indii, ze Słowacji, z Wielkiej Brytanii, z Ameryki. Jakby wszyscy byli w jednej klasie naprawdę i wszystkie jakieś podziały, czy jakieś takie rzeczy, które występują w Polsce czasami, no nie występowały tam, no z racji tego, że po prostu w takim środowisku przebywaliśmy. I faktycznie co mi się właśnie bardzo podobało i myślę, że taka największa rzecz, którą wyciągnąłem z tych studiów, to taka otwarta głowa na cały świat i że można, że jakby te granice to są tylko jakby na mapie, a tak naprawdę możemy robić właśnie interesy z ludźmi po drugiej stronie globu i jakby nie ma z tym żadnego problemu. I jakby to właśnie zachodnie podejście, też jakby takie bardziej, nie wiem, zadowolenie z życia, gdzieś takie bycie uśmiechniętym, gdzieś tam pomaganie sobie nawzajem, gdzieś tam, żeby to wszystko poszło w dobrą stronę. Tego typu rzeczy faktycznie były zauważane i to bym też chciał gdzieś tam przekazać w Polsce. To tak, to się zgadza. To faktycznie różnica uśmiechów na polskiej ulicy, a na ulicy już zagranicznej, tak bym powiedział. Tak. Nie wszędzie jest kolorowo i idealnie i lepiej od Polski, bo wczoraj nawet z moim kumplem rozmawialiśmy o tym, dlaczego w Polsce nie ma słońca i porównywaliśmy to do Majorki, do Hiszpanii, do Gran Canaria czy innych wysp ciepłych. No to znowu porównanie chociażby Polski do Hiszpanii pod względem takim socjalnym, komunistycznym. Niektórzy już mówią, że tam jest komuna, że tam nawet nie jest socjal, że ci ludzie po prostu nie chcą pracować, że mogą ci wejść do chaty i powiedzieć, że oni tu zostają, tak? I musisz wynajmować jakąś bojówkę, która odbije ci twoją nieruchomość w Hiszpanii, że takie rzeczy się dzieją. Okupados chyba tak się to nazywa, więc są inne rzeczy, których my w ogóle tutaj nie mamy i o nich nie myślimy, że mówimy na przykład, że tylko brakuje nam pogody i może trochę uśmiechu u ludzi i faktycznie tak jest, ale powiedział, że różnica tego, co tam widział, że sklepy się zamykają o 16 i że czasami są takie minusy, że nie jesteś w stanie normalnie żyć do tego standardu, do którego się przyzwyczailiśmy. Dobrze, Dawid, to zapytam, masz kontakt z tymi znajomymi ze studiów i powiedziałbyś, że te studia się przydały i to jest dobry kierunek to był? Tak, myślę, że jedna z lepszych decyzji w życiu, że jednak postanowiłem postawić wszystko na jedną kartę i pójść na te studia. Oczywiście no gdzieś tam z racji tego, że teraz mieszkam w Polsce, te kontakty już nie są tak dobre jak kiedyś, natomiast cały czas utrzymuję kontakty bardziej. A skąd... Nie wiem, skończyłeś studia, tak? Skończyłeś studia i co? I później wróciłeś do Polski? Wróciłem do Polski, wyglądało? Tak, wróciłem do Polski. Okay, skąd ten e-commerce? Tam gdzieś ktoś ci zasiał pomysł, że można tak zarabiać, czy jednak przyjechać do Polski i mówisz, no kurde, co to robić? Skończyłem studia, no i co dalej? Tak, no mniej więcej tak to wyglądało. Wróciłem ze studiów i zastanawiałem się, w którą stronę jakby pokierować swoje życie, swoją karierę. Gdzieś tam myślałem o tej bankowości z racji tego, że zawsze mnie to interesowało. Gdzieś tam tematy, tak jak wspominałem, Wall Street i giełda, natomiast no akurat pod tym względem w Anglii na pewno byłyby o wiele lepsze perspektywy. Natomiast koniec końców stwierdziłem, że chciałbym robić coś swojego. Jakby mój biznes, jakieś swoje przedsiębiorstwo, jakieś swoje takie tematy zawsze mnie interesowały. Tutaj te finanse, bankowość to była taka, powiedzmy, bezpieczna droga, która mnie również interesowała, a natomiast e-commerce okazał się takim połączeniem wszystkich moich jakby zainteresowań, gdzie z jednej strony mamy finanse, mamy te wszystkie tabelki excelowskie, wykresy, musimy analizować tematy związane ze sprzedażą, z optymalizacją reklam i tak dalej. Mamy dużo takich tematów właśnie analityczno-finansowych, ale mamy też drugą stronę, taką bardziej artystyczną, gdzie musimy faktycznie stworzyć jakiś film, stworzyć jakiś fajny opis, może jakoś ten produkt ciekawie przedstawić. Więc wtedy jakby takie dwie rzeczy, gdzie z jednej strony zawsze lubiłem właśnie nagrywanie filmów, takie bardziej artystyczne, kreatywne rzeczy, połączyłem właśnie z tym e-commerce'em. A w ogóle pomysł na to był totalny przypadek, żeby otworzyć sklep internetowy, bo podczas studiów kupiłem kurs na temat kryptowalut. I gdzieś tam zacząłem sobie w te kryptowaluty gdzieś tam inwestować, zajmować się tym tematem. I do tego kursu był taki bonus e-commerce'owy. Jakby chłopak, który zrobił... Czekaj, w krypto zainwestowałeś i co? No jak się domyślasz, nie było jakichś rewelacyjnych wyników, gdzieś tam potraciłem te pieniądze. Natomiast jakby ja wtedy właśnie podchodziłem do inwestowania totalnie nie tak, jak powinno się z perspektywy czasu, gdzie mając bardzo mały kapitał, chciałem z tego kapitału zrobić nie wiadomo jakie miliony. A teraz już wiem, że w momencie, kiedy mam jakiś fajny, dobrze
dobrze prosperujący biznes, to jakieś nadwyżki finansowe po prostu sobie tam gdzieś inwestuję i jakby widzę, że totalnie to inaczej działa i jakby o wiele lepiej się to sprawdza. Więc jakby z tych kryptowalut gdzieś tam totalnie to nie wyszło, natomiast do tego kursu, który właśnie wtedy kupiłem, był taki dodatek e-commerce'owy. I gdzieś tam ten dodatek troszeczkę, że tak powiem, olałem na początku, natomiast potem jak już wróciłem do Polski, miałem takie, kurde, faktycznie tam coś było takiego, że właśnie jakiś sklep internetowy, coś w tym stylu, więc mówię, dobra, zobaczę sobie to, o co w tym w ogóle chodzi. No i faktycznie gdzieś tam przerobiłem sobie ten kurs, okazało się, że kurczę, ma to w sumie sens, z tego względu, że ja kiedyś też myślałem już wcześniej o e-commerce, bo jakby sam mówiłeś, jakby to jest taki biznes, który każdy gdzieś tam myśląc o jakimś biznesie internetowym, gdzieś tam mu to przeszło przez myśl, żeby coś takiego otworzyć. Natomiast pierwszą taką barierą, jaka się pojawia w e-commerce jest to, że skąd wziąć pieniądze na produkt? Jeśli chcesz... No bo zatrzymaj się, Dawid, jeśli możesz. Lecisz tą myślą, ale chciałbym ci przerwać, bo mogą być te pytania w głowach widzów, że mówi o e-commerce, myśląc o e-commerce to jest sklep internetowy, pierwsze skojarzenie jest Allegro, LX, może jakieś maile, jakieś strony internetowe, ale towar, czyli magazyn, czyli najpierw muszę mieć jakieś pomieszczenie, magazyn i muszę się zatowarować, tak? Tak to wygląda. Miałeś taką pierwszą myśl? Tak, no właśnie jakby to było coś, co na początku mnie przerażało. Mówię, miałem ciekawy produkt, którym jakby w ogóle zacząłem działać, natomiast okazało się, że muszę zamówić bardzo dużą ilość towaru z góry. Miałeś ciekawy produkt, mówisz? Tak. A skąd miałeś ten produkt? Wymyśliłem sobie. Akurat to było jeszcze... Wymyśliłeś i go stworzyłeś? Czy wymyśliłeś... Tak, wymyśliłem go i stworzyłem. On jest stworzony? Tak. Czyli on nie jest wyprodukowany przez kogoś innego, kupiony przez ciebie? Ciągnę cię za język, ale co, stworzyłeś produkt sam? To był taki pierwszy w ogóle pomysł właśnie na e-commerce i to było jeszcze za czasów studiów. Tak? Była taka pierwsza zajawka, gdzie po prostu stwierdziłem, że będę chciał produkować takie ciekawe torby, takie powiedzmy podręczne. I jakby wymyśliłem sobie ten produkt, nawiązałem współpracę właśnie z producentem i jakby chciałem to produkować właśnie według mojej tam idei, tego wszystko, jak ten produkt ma wyglądać i tak dalej. Natomiast wtedy właśnie się spotkałem z tą pierwszą ścianą, w momencie, kiedy musiałem zamówić ileś tam tysięcy tych sztuk z góry. No jak to sobie obliczyłem, ile muszę mieć na marketing, ile muszę mieć na produkty, to mi wyszło około 100 000 złotych. Jako student nie miałem takich pieniędzy, więc jakby ten temat wtedy się naturalnie gdzieś tam zamknął. Natomiast potem właśnie po powrocie do Polski nagle się okazało, że jest coś takiego jak dropshipping. I wtedy nie muszę mieć Wytłumaczmy tego... dla wszystkich, którzy jeszcze nie wiedzą tego, co to takiego? Właśnie to polega na tym, że jakby nie musimy się zatowarowywać z danym produktem, mając sklep internetowy, tylko musimy znaleźć produkt, nawiązać współpracę z dostawcą, który według nas będzie dobry, który będzie miał fajny produkt i w momencie, kiedy mamy ten produkt, wstawiamy go na swój sklep internetowy i dopiero gdy ktoś kupi u nas na sklepie internetowym ten produkt, to my zamawiamy ten produkt u tego dostawcy, a ten dostawca wysyła go bezpośrednio do naszego klienta. Więc odchodzi nam jakby te całe ryzyko z zainwestowaniem z góry, z właśnie zatowarowaniem się i możemy sobie w ten sposób fajnie przetestować ten produkt, sprawdzić, czy faktycznie on jest tak dobry, jak nam się wydaje. No i ewentualnie potem, jeśli mamy ten produkt, to dalej iść w ten temat i rozwijać ten sklep. Jaki był pierwszy produkt, który testowałeś na dropshippingu? Oj, to był duży błąd, bo jakby tutaj pierwszy sklep, jaki otworzyłem, to był home decor. Gdzieś tam stwierdziłem, że to są takie produkty, które są często kupowane, gdzieś tam szczególnie przez kobiety, które gdzieś tam jak wejdą do jakiegoś takiego sklepu dekoracyjnego, to faktycznie potrafią dużo tych pieniędzy wydać, więc jakby to była taka moja pierwsza biznesowa myśl, że otworzę sobie sklep home decor, będę tam sprzedawał jakieś poduszki, jakieś figurki, tego typu rzeczy. Co okazało się klapą totalną, bo jakby w modelu biznesowym, takim właśnie, który na tą chwilę robię, którego uczę, jest jakby przede wszystkim to, żeby te produkty były unikalne i żeby one były w jakiś sposób miały taki efekt wow. Natomiast sklepy takie typu home decor, gdzie mamy poduszki, firanki i tak dalej, to są sklepy bardziej takie brandowe, gdzie mamy bardzo dużo różnych produktów, gdzieś tam ludzie wyszukują tego produktu, bo akurat jeśli sobie remontują dom i chcą kupić poduszki, no to wtedy szukają tych poduszek na przykład właśnie na Google. A w modelu, którym ja sprzedaję, jakby troszeczkę inaczej to wygląda, więc jakby to była taka, można powiedzieć, pierwsza większa wtopa z tymi produktami. Natomiast potem drugi, trzeci, czwarty produkt gdzieś tam się uczyłem cały czas na własnych błędach i potem gdzieś tam wyrobiłem tą ścieżkę, jeśli chodzi o te produkty. No, brzmi to wszystko łatwo, ale chciałbym tutaj taki
wszystko to do takiego wspólnego mianownika ściągnąć, tak jak się mówi na matematyce, tak, ten wspólny mianownik. I ten wspólny mianownik, który ja to widzę, to na pewno, znaczy ty o tym w ogóle nie mówisz, ale przecież są wątpliwości, są porażki, są błędy po drodze. Jest na pewno strach. No bo ty mówisz tak, pojechałem sobie do Anglii, pracowałem tutaj, a nie miałem kasy, a to było drogo, a poszedłem na studia, a nie wiedziałem, czy mi przyjmą, a mnie przyjęli, a to skończyłem, wróciłem do Polski, nie wiedziałem, co chcę robić, tu przetestowałem, kupiłem krypto, czyli przegrałem znowu, znowu pewnie jakaś wątpliwość, strach i tak dalej, więc w ogóle o tym nie mówisz. Myślę, że to jest jakiś klucz, o którym warto powiedzieć tym, którzy myślą, że to wszystko się tak udaje tak łatwo, nie? Bo dzisiaj świat jest taki kolorowy, taki lukrowany często tych mediów społecznościowych, gdzie są filtry, gdzie zdjęcia pięknie wyglądają. Tak. Również zdjęcia sprzedażowe, marketingowe muszą pięknie wyglądać, więc tam nie widać tego potu, tego strachu. Powiedz trochę o tym, jak to u ciebie jest. No, czy ty się nie boisz? No bo powiedziałeś o porażkach w krypto, powiedziałeś, że tu ci nie wyszło, tu była klapa, home decor, tu i poszedłeś dalej. Dlaczego poszedłeś dalej? A czemu się nie zatrzymałeś i nie wróciłeś na etat? Faktycznie jakby ten strach no na pewno się pojawiał, szczególnie na przykład wybierając się właśnie na te studia, gdzie miałem mieszkać za granicą, daleko od domu, nie wiadomo, czy byłbym w stanie się utrzymać, czy dam sobie radę na tych studiach i tak dalej. Potem właśnie z tym biznesem, nie wiadomo, czy będę miał na utrzymanie tego biznesu, jak to wszystko będzie prosperowało, więc ten strach się gdzieś tam pojawia cały czas i wydaje mi się, że on jest nieodłączny i niezależnie na którym etapie w życiu jesteśmy, możemy mieć gdzieś tam bardziej bezpieczną sytuację albo mniej, ale zawsze nie wiadomo, co się wydarzy. Zawsze mamy jakieś takie sytuacje, które mogą być tak zwane czarne łabędzie, gdzie coś się wydarzy i nie mamy na to wpływu, więc jakby według mnie warto jest zawsze działać, warto jest zawsze gdzieś tam, pomimo tego strachu, pomimo tego, że gdzieś są jakieś tam bariery, próbować. Jeśli się nie uda raz, spróbować drugi, jeśli się nie uda drugi, to trzeci, czwarty i piąty. Jakby to tak samo z tymi właśnie produktami na sklepie. No na początku były to fiaska, były to jakieś tam porażki, czy tak samo z kryptowalutami, tak jak mówisz, no były te na początku te duże straty, natomiast na tą chwilę już gdzieś tam również inwestuję te kryptowaluty i już teraz są o wiele większe sukcesy, więc jakby nikt za pierwszym razem, absolutnie nikt nie uzyskuje sukcesu. Za drugim, za trzecim, za piątym. Nawet może taki banalny przykład, ale Donald Trump kilka razy bankrutował, tak? I cały czas pomimo tego jest w stanie gdzieś tam kolejne firmy sobie rozwijać i gdzieś tam działać dalej. Więc wydaje mi się, że no kluczem właśnie w tym osiągnięciu tego sukcesu, czy w jakiejkolwiek dziedzinie w życiu, czy to będzie życie prywatne, czy to będzie biznes, no to jest po prostu, pomimo tego, że masz jakieś porażki, no to cały czas próbować dalej. I jak nie za piątym, to za 10, za 20 razem się uda. U ciebie to jest takie naturalne i widzę trochę podobieństwo między nami, że ty masz taką naturalność i ty jakby dziwisz się, nawet w oczach widziałem, że ja to pytam, że to jest takie naturalne. Przecież po co to pytanie? Przecież to jest naturalne. Nie udało się, to idę dalej. Idę, aż się uda. Czyli ty wiesz, że tam gdzieś dalej jest pewność, że to się udało. Dlaczego? No bo to znaczy, że świat e-commerce przecież działa. Przecież ludzie zarabiają. Skoro zarabiają, skoro działa, skoro ja sam, Dawid czy Jakuszu, kupuję, to znaczy, że kupuję od kogoś. Ktoś tam jest po drugiej stronie i ktoś zarabia. Ktoś ma firmę, ktoś ma sklep, magazyn i tak dalej. No to musi to działać. Mimo, że zrobiłem błąd, zrobiłem, to zrobię jeszcze 3, 5, nauczę się i zrobię. Dla mnie to jest naturalne. Dla ciebie widzę bardzo, więc chciałem, żebyś powiedział to ze swojej perspektywy. Ostatnio nagrywając odcinek powiedzieliśmy coś takiego, że aby zyskać, trzeba stracić. Tak. Bardzo uniwersalne, ale można to włożyć wszędzie. Czy do biznesu, czy do prywaty, czy do edukacji. Zawsze trzeba poświęcić jakiś czas albo jakieś pieniądze, żeby coś później na końcu wyciągnąć. Często jest jakaś grupa osób, która by chciała wszystko już, wszystko od razu i wszystko od razu za tym pierwszym razem, żeby się to udało i bardzo szybko się poddają. Dlatego to pytanie. To idę do innego pytania. Już stricte związanego z początkami. Z początkami dzisiaj osób, które nas oglądają, albo które próbują, albo które próbowały. Ja też próbowałem z moim bratem. My dropshipping robiliśmy na jakichś sukienkach, takich letnich dla kobiet. Kto by pomyślał, że my faceci będziemy sprzedawać sukienki, ale sprzedawaliśmy. W sumie ja zacząłem, mój brat później to bardziej robił. No i wiesz, to były początki takie, to było właśnie Allegro, to był dropshipping, jakieś sukienki, wysyłanie, no jakieś pieniądze, niedużo zarobione, bo to nie była żadna skala. To była skala, wiesz, klikania z komputera, z małego pokoju. Ale coś się działa. Lat temu 15, myślę, gdzieś. No i chciałem zapytać właśnie, czy ktoś, kto dzisiaj ogląda ciebie i myśli sobie, że może e-commerce jest dla mnie drogą, to jak zaczynać? Gdzie zaczynać? Czy Allegro, które jest dzisiaj już takim molochem, to jest to miejsce? Czy OLX właśnie? Czy właśnie jakieś grupy facebookowe, kombinowanie? No takie może pytanie na start.
Jasne. No to na pewno, jeśli chodzi o e-commerce, to mamy bardzo dużo różnych dróg i tutaj też każdy, myślę, może sobie znaleźć coś dla siebie. Ja tak jak wspomniałeś, mamy Allegro, mamy OLX, czy na przykład za granicą, no w Polsce również od niedawna Amazon. Tylko że to są marketplace, to są duże strony internetowe, gdzie my jesteśmy tak naprawdę uczestnikiem po prostu tego ogromnego systemu. Możemy tam wystawiać te swoje produkty, natomiast musimy wiązać jakby się z tym, że jest tam o wiele, wiele więcej innych również użytkowników, którzy sprzedają podobne produkty. Często jest jakaś tam walka cenowa, żeby tam o te 20-30 groszy może być ten produkt tańszy, potem jeszcze tańszy. Często w ogóle to są identyczne produkty i niczym się nie różniąc, więc naprawdę według mnie na tą chwilę na przykład takie Allegro jest dosyć trudną barierą do wejścia, żeby się w jakiś sposób wyróżnić i mieć zyskowne te sprzedaże. Dlatego ja na przykład osobiście stawiam na sklepy internetowe własne, które tworzę na własnej platformie, przykładowo jest to Shopify i jakby tworzymy ten sklep internetowy od zera, czyli na swojej domenie znajdujemy swoją nazwę, robimy swoje logo, jakby tworzymy sobie ten sklep internetowy od zera, według własnego jakiegoś takiego zamysłu. Dlaczego jakby w tę stronę? Ponieważ możemy sobie stworzyć naprawdę fajny brand, fajną markę i przede wszystkim no, nikt nam nie zabiera tej prowizji od każdej sprzedaży. No wiadomo, są jakby bramki płatnicze, marketing i tak dalej, inne koszty, natomiast jakby no, nie jest to tak jak na przykład na Allegro, że tam 20-30% jest zabierane przez samo Allegro, a marż na produktach to są często kilka procent, bo jakby jest tak duża ta walka cenowa, że nawet słyszałem o takich case'ach, że niektórzy sprzedawcy sprzedają poniżej cenie hurtowej, po to tylko, żeby nabić zamówienia, żeby wskoczyć wyżej w listing i mieć zamówienia kolejne. A to ja słyszałem co innego kiedyś, już lat temu, pewnie z 10, jak nie więcej, że sprzedaje się właśnie w cenach dumpingowych, nawet poniżej, kilka złotych poniżej zakupu, bo to było wliczone w koszt, żeby mieć mailing, żeby mieć leada, żeby mieć kontakt do klienta i później wysyłało się mailing do tych ludzi już z jakimś kontaktem do swojej strony, czy do jakiejś listy nawet w Excelu swoich produktów. Okej. Tak. Na pewno jest też tego swojego sposobu strategia, natomiast z tego, co na przykład wiem na Amazonie, na przykład nie masz dostępu do tych maili. Nie wiem, jak jest akurat w Allegro. Ja już też nie wiem, bo kiedyś było tak, że użytkowników było widać, tak nazwy użytkowników, tak, że ktoś wchodząc na nasze aukcje widział w ogóle ile osób kupiło, widział wszystkie osoby, które kupiły, mógł kliknąć w nazwę użytkownika, przejść do niego, do niego napisać wiadomość, a teraz już to jest poukrywane. No właśnie, teraz wydaje mi się, że mocno to ograniczyli z racji tego właśnie, żeby nie mieć tego dostępu do tego klienta tak bezpośrednio. I to jest właśnie też jedna z takich przewag, jeśli chodzi o własny sklep internetowy, że my mamy dostęp do tych klientów, czy właśnie przez tą bazę mailową, gdzie możemy właśnie wielokrotnie sprzedawać te produkty i też nakładać swoje marże na tych produktach, które nie będą tak niskie, jak właśnie na przykład na marketplace. To jakie w takim razie są marże, które ty masz, które można dzisiaj uzyskać normalnie, mając swój sklep internetowy, nie na Allegro? No, na moich niektórych produktach miałem 500-700% marży. 500-700%. No tak, to piękne marże. Tak, jest gdzie zarabiać. Tak, to były tego typu, gdzie no czasami na przykład na Allegro potrafi to być kilka procent, więc no jest duża przebitka, natomiast no jakby są też wiadomo inne koszty związane na przykład z marketingiem czy z koszty prowadzenia sklepu internetowego, natomiast jakby według mnie zawsze było lepsze tworzenie sobie czegoś swojego na swoich właśnie zasadach. Nikt gdzieś tam nie blokował ci nagle jakiejś tam aukcji na Allegro czy na Amazonie, czy tam właśnie nie pobierał tych opłat. I my możemy sobie kreować ten swój rynek, możemy sobie ten produkt zrobić po swojemu, gdzieś tam właśnie go brandować, przedstawić w jakiś ciekawy sposób, porobić kreacje marketingowe, pójść właśnie w stronę social media marketing, czy na Facebooku, na Instagramie, przedstawiać fajnie ten produkt i dzięki temu właśnie mamy te większe marże, bo my docieramy totalnie do innej grupy odbiorców, a nie chcemy dotrzeć do osoby, która szuka po prostu najtańszego produktu, jaki jest tylko na internecie i przegląda OLX, Allegro, Amazony, no bo to akurat w moim przypadku są to Stany Zjednoczone, tylko po prostu to jest osoba, która zobaczy ten produkt, spodoba jej się, że to jest fajna marka, ciekawe, ładne, fajne urządzenie czy produkt i po prostu kupuje to, nawet jest drożej, bo zdaje sobie sprawę, że to jest po prostu warte tej ceny. Więc gdzieś tam ten model biznesowy, pomimo, że to jest e-commerce i to jest e-commerce, potrafi się naprawdę mocno różnić i nawet sposób przedstawienia produktu i marketing jest inny. To zaraz zapytam o te Stany i tam sobie troszkę pójdziemy i porozmawiamy o dolarach, o rynku amerykańskim, bo to jednak 350 milionów, czy na pewno 300, ponad 300 milionów, 300 milionów ludzi na pewno, więc w sumie cała Unia Europejska, tak? Można tak, mniej więcej porównać. Mam inne pytanie, takie pytanie na czasie.
No bo mówiliśmy o Allegro, o 99 roku, o początkach Allegro, gdzie ja pamiętam, jak wyglądały aukcje, gdzie ludzie nawet telefonami nie robili tych zdjęć. Mam wrażenie, bo jeszcze nie było aparatów w telefonach, tylko robili aparatami, podłączali to do komputera i te zdjęcia były czasami do góry nogami, czasami bokiem. Opisy były bardzo proste i to też się sprzedawało i na Allegro sprzedawali po prostu ludzie swoje rzeczy z domu. Ja też sprzedawałem, wielokrotnie robiłem błędy. Opowiadałem to jednym takim przykładzie, że sprzedałem bardzo wartościowe rzeczy, to były płyty za złotówkę. Za złotówkę one poszły po prostu, bo zapomniałem dać, czy nie umiałem jeszcze wtedy dać tej ceny minimalnej, no i się ucieszyłem, że jest sprzedawca, ale musiałem tak to sprzedać, więc idąc od tej historii jakby początków Allegro, gdzie było wtedy tak, do dzisiaj, 2023 nagrywamy i mamy czata GPT chyba 4, tak? Czy już którąś wersję. Tak. I pytanie, jak wykorzystać to? Czy ty to wykorzystujesz? Czy ty widzisz, czy to jest szansa, czy to jest zagrożenie? Tak, no zdecydowanie e-commerce na przestrzeni ostatnich lat niesamowicie się rozwija i jakby w każdym aspekcie możemy znaleźć naprawdę niesamowite rozwiązania. I jak najbardziej ChatGPT robi tutaj niesamowitą robotę, jest to swojego rodzaju rewolucja nie tylko w e-commerce, ale ogólnie w całym internecie. Myślę, że na pewno ma też swoje zagrożenia, typu to, że niektórzy mogą gdzieś tam tą swoją pracę stracić. Przykładowo, jeśli chodzi o wykorzystanie czatu GPT do e-commerce'u, to na przykład jeśli chodzi o copywriting, możemy w bardzo prosty i szybki sposób na przykład napisać, zrób mi opis produktu, w którym wyszczególnimy takie na przykład korzyści tego produktu i wtedy nam ChatGPT przedstawi piękne... Ale testowałeś to już? Tak, oczywiście. Chodzi o to, że on oczywiście napisze, ale sprawdzałeś pod kątem pozycjonowania, pod kątem takich, marketingowej szkoły, że on jest dobry ten tekst? Na pewno są pewne rzeczy, które trzeba poprawić. To jeszcze nie jest tak, że po prostu powiemy, napisz mi książkę i ta książka będzie idealna. Tak? Napisz mi bestseller. Tak, i nagle wypluje 500 stron. Ale możemy spróbować. Dajmy zadanie naszym widzom. Wpiszcie do czata GPT, żeby czat wam napisał, najlepszy nagłówek w oparciu o najlepsze tytuły z ostatnich 10 lat magazynów biznesowych lub napisz mi krótką książkę w oparciu o bestsellery ostatnich 10 lat, czy 5 lat. Nie wiem, ile tam jest internetu w tej bazie, od którego to roku jest zbierana ta baza, ale myślę, że czy on aż tak myśli szeroko? Ciężko powiedzieć, ale na pewno ma to swoje jakieś takie ograniczenia, na pewno bardzo to pomaga i możemy właśnie w ten sposób, wykorzystując tą sztuczną inteligencję, tworzyć sobie na przykład ciekawe właśnie te opisy produktów, czy na przykład na Facebooku robiąc reklamę mamy copy, tak samo możemy fajne nagłówki właśnie gdzieś tam wygenerować. To są tego typu rzeczy, które możemy już w tym momencie implementować do swojego sklepu internetowego. Naturalnie, jeśli chodzi tam o grafiki, czy o inne aspekty e-commerce, to cały czas to się rozwija i myślę, że na pewno warto jest sobie tą sztuczną inteligencję, nie tylko i wyłącznie ChatGPT, ale nawet są takie rozwiązania, gdzie mamy czat właśnie po prostu na stronie internetowej, taki typowo customer service, gdzie na podstawie tego, co mamy na stronie internetowej, jakie mamy informacje o produkcie, ten czat sobie analizuje ten tekst i jest w stanie potem nam odpowiadać dla potencjalnych klientów, jeśli mają jakieś zagwozdki na temat produktu. Więc mamy 24/7 customer service, który wie wszystko o naszej stronie. No to się wszystko zmienia. To ja zapytam, tych stanów się przyczepię, ale jeszcze tylko troszkę. Zaraz tam pójdziemy dalej. Jak ty wybierasz to, co masz sprzedawać? No bo produktów jest tak dużo, jak nawet pamiętam, Allegro istniało na samym początku, to tam po lewej stronie, dzisiaj to troszkę inaczej wygląda, to po lewej stronie było tyle wszystkich tych grup produktów, tych wszystkich działów, że tam się po prostu wszystko rozwijało i się rozwijanie nie kończyło, mam wrażenie. I były główne działy, potem średnie działy, potem mniejsze działy i tam po prostu były wszystkie działy. Tam można było kupić wszystko na Allegro, od nie wiem, szklanki po samochód, tak? I chyba nawet łodzie tam były, że po prostu było wszystko. Potem oczywiście się to jakoś rozdzieliło, ale tak wyglądało pierwsze Allegro, więc tych produktów to była nieskończona ilość. I mówimy tylko o małym kraju, małym rynku, jakim jest Polska. Zresztą ciekawa historia o Allegro, może powiedzmy, bo wspomniałeś o tym, jak wyglądała historia Allegro. To może to jest ten moment, żeby powiedzieć, skąd się wziął Allegro i za ile sprzedali to pierwsi twórcy? Tak, no tutaj 2 chłopaków stworzyło Allegro, tak jak sprawdziliśmy przed nagraniem w 1999 roku. I co ciekawe, po paru latach działalności, gdzie był ten właśnie boom na e-commerce, tam lata 2001-2002, ogólnie boom technologiczne, można powiedzieć, skaszowali się, tak? Czyli sprzedali tą markę do jakiegoś inwestora za, jeśli dobrze pamiętam, około 200 000 złotych. Więc na tą chwilę Allegro jest już warte o wiele, wiele więcej. No i tutaj
czasami gdzieś tam na samym początku drogi, pomimo tego, że mamy gdzieś tam propozycję zakupu. Oczywiście dzisiaj z perspektywy czasu część nas będzie mówiła, o to źle zrobili, że sprzedali, no ale przecież ten rozwój tego Allegro zrobił ktoś inny, nie oni, więc oni może nie ciężko powiedzieć, czy oni byli w stanie tak rozwinąć Allegro, jak to wygląda na tą chwilę. Dokładnie, więc może to była dobra decyzja dla wszystkich. No i wracam do tego pytania, skąd te produkty brać i jakie to są produkty i co kupują Polacy, co kupują Amerykanie, czy to są zupełnie inne rynki, czy jesteśmy jednak podobnymi ludźmi, którzy podobne rzeczy wydają hajs. Jasne, więc mamy no tak jak wspomniałeś, produktów jest naprawdę mnóstwo, więc musimy sobie w jakiś sposób to pokateryzować, w jakie w ogóle cechy ten produkt powinien posiadać, żeby w ogóle myśleć o sprzedaży tego produktu. Dlatego ja na przykład odradzam na samym wstępie, jeśli ktoś zaczyna z e-commerce, jest to jego pierwszy sklep, na przykład ciuchy czy buty. No bo z jednej strony możemy powiedzieć, że to jest super otworzyć sobie markę z ubraniami, natomiast problemy, jakie generuje tego typu e-commerce, czytaj dużo zwrotów, problemy z rozmiarówką, gdzieś tam ta jakość uszycia produktów i tak dalej, to jest temat dla kogoś, kto już ma bardzo duży kapitał i ma swoje logistyczne tematy pochytane i wie, jak to obsługiwać. Czyli ciuchy i buty raczej nie. Na pewno nie. Jakaś elektronika również. Gwarancja się pojawia wtedy, tak? To się może zepsuć. Tak, no mamy sytuację właśnie z ewentualnymi jakimiś takimi gwarancjami i tak dalej. Więc na pewno warto jest iść w te produkty, które nie są tak łatwo wymienialne, czy takie, które się psują. Ja na przykład właśnie, tak jak wspomniałem wcześniej, lubię iść w te produktów, które mają jakiś taki efekt wow, są w jakiś sposób unikalne, niedostępne tak na co dzień w sklepach, z racji tego, że będziemy te produkty reklamować w social mediach. Więc naszym zadaniem jest przykuć uwagę takiego potencjalnego klienta, który sobie siedzi na Instagramie, na TikToku czy na Facebooku, scrolluje sobie ten feed i nagle zobaczy naszą reklamę. Ale co tam się pojawia? Pojawia się taka profesjonalna reklama z telewizji, czy pojawia się, nie wiem, nagranie twoje z domu, gdzie nagrywacie to takimi na przykład kamerami i użytkowanie tego produktu? Tak? Nagranie moje z domu, z telefonu, gdzieś tam zmontowane w miarę prosty sposób. I co pokazujesz na takiej reklamie? Że co? Nie wiem, daj jakiś przykład jakiegoś produktu, co to możemy zobaczyć? Właśnie myślę, że jeśli chodzi o kreację, to możemy za chwileczkę ten temat rozwinąć, bo to też jest dosyć istotne. Natomiast jeśli chodzi właśnie jeszcze o te produkty, no to właśnie ten impulsive buying, czyli właśnie ten efekt tego, że zobaczymy tą reklamę i będziemy zainteresowani w ogóle, żeby w nią kliknąć, jest bardzo istotny. No bo tak jak Ci wspomniałem wcześniej, te jakieś poduszki czy figurki w home decor, no to nie są takie produkty, że jak siedzisz na Instagramie, zobaczysz nagle poduszkę, to stwierdzisz, wow, ale super poduszka, super może poduszka, ją kupić. Nie biorę. To tak po prostu nie działa, więc to jest jedna z takich rzeczy. Właśnie ta niedostępność w sklepach, czyli to są produkty, które będą przede wszystkim do kupienia w internecie. To też jest dosyć istotne, ponieważ w ten sposób zwiększamy też swoją wiarygodność i to, że klient będzie chętniej kupował na naszym sklepie akurat. Kolejna sprawa to jest marża odpowiednia, czyli na przykład musimy celować produkty, które nie są zbyt tanie, ale też nie mogą być jakoś super drogie pod względem... Są jakieś widełki, które celujesz? Tak, ja na przykład celuję w widełki między 30 a 50, może nawet $70, ponieważ w tym przedziale cenowym mamy wciąż produkty, które są relatywnie tanie. Taki przeciętny Amerykanin jest w stanie sobie taki produkt kupić, że tak powiem, od razu, nie musi się jakoś dłużej nad tym zastanawiać, ale mamy już wystarczająco dużą marżę, żeby pokryć na przykład koszty reklam. Czyli zakładając na przykład pozyskanie klienta na Facebooku będzie nas kosztowało $20, no to wtedy ten produkt musi mieć co najmniej tą marżę 25-30, żebyśmy mogli sobie na tym zyskownie wyjść z tej sprzedaży. Więc przykładowo mamy produkt za $50, 20 idzie gdzieś tam na te reklamy, 10 na pozostałe koszta i mamy ten zysk. Więc tutaj tego typu ta marża jest naprawdę istotna, żeby też nie wchodzić w tematy typu będę sprzedawał produkt za $10, bo jest tani, fajny, to ludzie będą to kupować, bo za pomocą płatnych reklam tego po prostu nie uda nam się wypozycjonować. Kolejna taka rzecz to jest rozwiązywanie problemów. Produkty, które rozwiązują w jakiś sposób problem, naprawdę się świetnie sprzedają. I to jest jakiś przykład takiego produktu? Ja na przykład ostatnio robiłem też na moim kanale na YouTubie taki fajny case, nazwałem to idealny produkt do e-commerce'u. Były to takie podkładki pod nadgarstek. I te podkładki jak ktoś dużo pracuje przy laptopie, a szczególnie teraz wiemy, że mamy erę zdalnej pracy, wszyscy siedzą przy laptopie, przy biurku, tutaj ten ból nadgarstka się pojawia często, jak po prostu dużo pracujemy. Ja osobiście też zauważyłem, że miałem z tym problem. No i na przykład taka podkładka właśnie pod nadgarstek, gdzie w ten sposób po prostu pozycjonuje nam rękę w fajnym, takim prostym ułożeniu, przestaje nas ta ręka boleć. Więc to jest na przykład taki mały akcesorium,
które jest jakby stargetowane do osób, które zdalnie pracują, natomiast rozwiązuje problem i jest jeszcze stargetowane do właśnie takiej zaangażowanej grupy odbiorców, którzy są w tej niszy, dajmy na to gamingowej, praca zdalna, praca przy komputerze i tak dalej. Więc to jest na przykład jeden z takich produktów, które rozwiązują taki problem. Kolejny na przykład ciekawy produkt, który był totalnym hitem, jeśli chodzi o rynek amerykański, były to takie maty do akompresury. Takie z kolcami? Takie z kolcami, tak. Ostatnio też kupiłem. O, widzisz, no to... ale nie u ciebie chyba. Nie, ja akurat tego produktu nie sprzedawałem, natomiast faktycznie ten produkt był bardzo, bardzo popularny swojego czasu i jakby tutaj mamy ten produkt jest wystarczająco drogi, że mam na nim fajną marżę, jest on efekt wow, bo jakby nie kupimy tego w Lidlu, czy w Tesco, czy w Walmarcie, natomiast jest on w jakiś sposób unikalny. Jak zobaczymy reklamę, gdzie ktoś leży i nagle wstaje z tej maty, ma te kolce powbijane po prostu do pleców, jakby to jest takie coś, co przykuwa uwagę na pewno, więc jakby to będzie się świetnie sprzedawało w reklamach, w social mediach. No i właśnie rozwiązuje ten problem, czyli ból pleców, stres, tak? Takie rzeczy, które w tym momencie większość z nas gdzieś tam ma na swoim przykładów trochę dałeś. To ja zapytam o przykłady miejsc, gdzie najlepiej się reklamować, bo dzisiaj przecież każdy jak przewija telefon, to ma tam mnóstwo aplikacji, gdzie można się pokazać, gdzie są znajomi, gdzie dostajemy wiadomości, gdzie pojawiają się reklamy i mówisz o social media. Które social medium jest najlepsze, czy nie ma najlepszych, trzeba być wszędzie? Jest tym, tak jak wspomniałem, mnóstwo, tak jak wspomniałeś, jest mnóstwo social mediów i wydaje mi się, że najlepiej jest po prostu sprawdzić, kto jest naszym idealnym klientem, w zależności od tego, jaki mamy produkt i szukać tych naszych klientów na odpowiednim właśnie social medium. Czyli jeśli będziemy mieli produkt, który jest relatywnie do młodszej grupy odbiorców, no to prawdopodobnie będziemy chcieli pójść w TikToka, bo tam jednak mimo tego, że ten średni wiek jest już coraz wyższy, no to wciąż nie są to osoby powyżej na przykład 45 roku życia w tej topce. Jeśli chcemy dotrzeć na przykład do osoby 25-35 lat, no to Facebook, Instagram będzie idealny. Znowu, jeśli na przykład mamy produkty bardziej takie, które są wyszukiwane, czyli już nie ten impulse buying, o którym mówiliśmy, tylko produkty, które mamy przykładowo właśnie poduszki, no to wtedy to są produkty, które są bardziej po prostu z intencją kupowane, czyli ktoś wpisuje w Google sobie poduszki do sypialni, no i wtedy się pokazuje na przykład reklama na Google AdWords i wtedy w wyszukiwarce mamy właśnie te reklamy tych poduszek, więc jakby tych różnych metod marketingu jest dużo. Mamy również na przykład Pinterest, który jest bardziej właśnie w stronę takiego artystycznych rzeczy, dekoracyjnych, ubraniowych, więc na pewno tego typu nisze będą bardzo dobrze się reklamowały na Pinterestie. Więc jakby tutaj idziemy w różne tematy. Ja osobiście lubię najbardziej Facebooka i Instagrama, z racji tego, że mamy jakby tą demografię największą, no i też jest najbardziej przewidywalny pod względem właśnie performance'u. Możemy naprawdę fajnie te reklamy sobie poustawiać i to wszystko dobrze się działa. Super. Następne pytanie zaraz będzie o Stany, ale zanim zadam to pytanie, prośba do Ciebie. I jeśli jeszcze nie dałeś suba, to prośba o suba, bo nagrywamy dużo i czasami te filmy uciekają. Ktoś pisze, że nie widział filmu, a ja mówię, ale on już się pojawił na kanale, no ale nie mam suba, to nie dostałem powiadomienia, więc prośba o to, bo faktycznie nam to pomaga i Wam również. Także lecimy dalej. Pytanie o te Stany, bo mówiłeś, że Ty nie działasz na rynku polskim. Dobrze zrozumiałem. Działasz na rynku amerykańskim. Ktoś by powiedział... No, dlatego, że tam w dolarach, dlatego, że tam jest taki amerykański sen, wielki świat i więcej kasy. No, jesteśmy w kraju, gdzie jest niecałe 40 milionów ludzi, tam jest 300 kilkadziesiąt milionów ludzi. Sprzedajesz na całe Stany? W sensie tak to jest, że nie jesteś na rynku amerykańskim i każdy Amerykanin może kupić twoje produkty? To jest główny powód, czy jest jakiś inny? Jakby powód, jeśli chodzi o Stany Zjednoczone, jakby też wyszedł, można trochę powiedzieć, przypadkiem, no bo w momencie, kiedy zaczynałem właśnie z e-commerce'em, też jakby dużo wiedzy czerpałem z Zachodu, z Wielkiej Brytanii czy z Ameryki pod względem właśnie tego, jak te produkty sprzedawać, jak to wszystko robić i dużo osób właśnie mówiło, żeby docierać do jak największej ilości rynków. Jakby też nie chciałem, jakby z założenia nie chciałem się zamykać na jeden mały rynek, tylko od razu chciałem gdzieś tam do wielu różnych miejsc targetować, więc miałem i Kanadę, Amerykę, Wielką Brytanię, Australię, również Europę. Polska gdzieś tam też się przewinęła. Natomiast jakby robiąc tę reklamę, możemy sobie to potem optymalizować, sprawdzać w naszych analitykach, jak to wszystko wygląda. No i okazało się, że jakby najlepsze wyniki, najlepsze zwroty, najtańsze reklamy, może no nie najtańsze, ale jakby najlepsze zwroty z tych inwestycji pojawiały się właśnie na Amerykę.
Więc jakby tutaj też w pewnym momencie, jak zacząłem sobie to wszystko analizować, stwierdziłem, że lepiej jest postawić na jeden duży rynek, gdzie mogę się fajnie zeskalować, jakby ilość tych potencjalnych klientów jest na tyle duża, że mogę naprawdę ten sklep skalować do fajnych wyników i też nie muszę się gdzieś tam rozrabiać na wiele różnych rynków, gdzie na przykład na Wielką Brytanię jednak troszeczkę inaczej trzeba to zrobić niż na przykład na Amerykę. Dochodzą też jeszcze tematy na przykład podatkowe, tak? Czyli na przykład w Europie mamy inne podatki, w Stanach Zjednoczonych inne, więc jakby wydaje mi się, że targetowanie do wielu różnych krajów naraz to już jest taki wyższy level, gdzie mam naprawdę bardzo mocno rozwinięty e-commerce. Znowu działanie tylko i wyłącznie na rynku polskim w porządku jak najbardziej można. Dużo osób w ten sposób działa i też ma bardzo fajne wyniki. Natomiast ten sufit według mnie jest o wiele szybciej osiągalny i musimy bardziej iść horyzontalnie, stawiać więcej sklepów, gdzieś tam próbować większą ilość produktów sprzedawać, gdzie na przykład w Ameryce na jednym produkcie miałem miesiące, gdzie tam było na przykład 500 000 złotych sprzedaży przewalutowane jakby bez problemu, więc... W Stanach. Tak, w Stanach. To powiedz trochę więcej o twoich liczbach, które wykręciłeś od samego początku. Wiadomo, na początku były małe. Zdaję sobie sprawę, że na początku nie było sprzedaży, nie było, a ty dalej cisnąłeś. Ale jakie były te takie największe... Kiedy zarobiłeś faktycznie... Kiedy zrobić taką pierwszą sprzedaż dużą, nie wiem, miesiąc taki dobry, że może nawet nie chodzi o kwotę, ale powiedz też, bo te liczby gdzieś tam coś definiują, ale sprzedałeś jakąś ilość i mówisz, kurczę, to musi zadziałać, nie? To już jest ten moment. No tak, jakby tutaj początki wiadomo były, powolutku się to rozkręcało, natomiast jakby tutaj e-commerce fajnie działa jako taka kula śniegowa. Jakby w momencie, kiedy zaczniemy osiągać ten cash flow, coraz więcej jakby zarabiamy, coraz więcej inwestujemy w te reklamy, w rozwój tych produktów i tak dalej i to ta kula cały czas się fajnie napędza, więc jakby im dalej w las, tym te wyniki ciekawsze. Takie pierwsze fajne wyniki pojawiały się mniej więcej po 4-5 miesiącach od otworzenia pierwszego sklepu. To były taki moment, że powiedziałem, ok, naprawdę jestem w stanie z tego fajnie wyżyć i na fajnym poziomie gdzieś tam te zarobki się zaczęły pojawiać. Mniej więcej pierwsze 100 000 złotych sprzedaży pojawiało się mniej więcej po roku od otworzenia działalności. Przy jakiej marży wtedy? Około 20%. Więc takie po roku czasu, takiej intensywnej pracy i nauki, 20 000 złotych zysku, wydaje mi się, że to naprawdę był fajny wynik, tym bardziej, że gdzieś tak szukając profesji, które miałyby takie wynagrodzenia, no to trzeba się uczyć latami tak naprawdę, tak? Czy prawnicy, lekarze i tego typu tematy. Więc ale to był początek, tak? To był początek, do jakiego momentu nie wiem, finansowego albo ilościowego sprzedanych produktów sztuk miesięcznie czy tygodniowo, jak się to liczy, doszedłeś? Maksymalny zysk w danym miesiącu to było 180 000 złotych. To był taki topowy miesiąc, natomiast głównie jest to na tą chwilę około kilkudziesięciu tysięcy złotych miesięcznie, jeśli mówimy o zyskach. Jakby, jeśli chodzi od początku, od 2018 roku do teraz, jeśli podliczymy dwa sklepy, bo jeden z moich sklepów sprzedałem, no to byłoby około 7-8 milionów złotych przychodu łącznie. Przy właśnie marżach około 15-20%. Więc jakby na taki czas wydaje mi się, że naprawdę to są ciekawe wyniki. A w których branżach, bo produktów mi pewnie nie powiesz. nie pokażesz nam dzisiaj, jakie masz produkty najbardziej zyskowne, czy pokażesz? Czy w sensie, czy powiesz? Tego nie powiesz. Jeśli tego nie możesz powiedzieć, no to w których branżach jesteś? Czy masz wiele branż, czy właśnie skupiłeś się na konkretnej, nie wiem, jednej, że są to kobiety, które właśnie kupują typowo te rzeczy do domu, takie które rozwiązują problemy, czy nie wiem, celujesz facetów? Jak to wygląda? No niestety produktów nie mogę zdradzić. Właśnie pierwszy sklep został sprzedany do inwestora z Florydy i jakby tutaj też mamy umowę, która zabrania mi pokazywania tego sklepu i tych produktów. Do więzienia pójdziesz, czy dużo kasy zapłacisz? No jest kara finansowa spora, Okay. Także tego rzeczy nie pokazuję. Natomiast jakby są to tematy, jeśli chodzi o pierwszy sklep, były to właśnie tematy związane z produktami DIY, które są bardzo popularne w Stanach Zjednoczonych, właśnie zrób to sam, które bardzo fajnie też się wpisują w te cechy produktu, których mówiłem wcześniej, gdzie mamy tą właśnie zaangażowaną też grupę odbiorców, osoby, które hobbystycznie robią te produkty, są one unikalne, bo jakby robimy to samemu, fajnie to wygląda. Natomiast w tym momencie jestem bardziej w branży takich akcesorii sportowych. Akcesoria sportowe, znaczy to mi się skojarzyło z, wiesz czym? Z lockdownem akcesoria sportowe. Pamiętam wtedy sklepy, które jeszcze były otwarte, sklepy sportowe, że wchodziło się i chciało się kupić cokolwiek, wiesz, hantle, jakiś worek treningowy, to były puste półki i to mi też dało wtedy w głowie taki impuls, że to teraz myślę, że żniwa mają ci wszyscy, którzy sprzedają online,
I wiemy, że był taki moment, nie? Był taki moment, gdzie te sklepy internetowe te wyniki poszybywały w górę. To były te ostatnie, nie wiem czy ostatnie 3 lata, ale na pewno z tych 3 ostatnich lat, na pewno te 2 wcześniejsze to były mocne. Nie wiem, czy to widziałeś? Tak. No zdecydowanie e-commerce miało swoje dobry moment. Akurat te akcesoria sportowe były już po pandemii. Akurat wtedy, kiedy był taki największy lockdown, to właśnie był ten pierwszy sklep z tymi właśnie produktami typu DIY, także no akurat jeśli chodzi o te sportowe produkty, troszeczkę się spóźniłem, natomiast ten drugi sklep również bardzo fajne wyniki osiągnął, bo udało się zrobić 1 000 000 złotych przekonwertowane z dolarów w 80 dni. Czyli od pierwszego dnia, kiedy puściłem reklamę z budżetem tam $50 dziennie, do dnia, kiedy przekroczyliśmy 1 000 000 złotych 80 dni. Także to był taki rekordowy okres. Super wynik. Gratuluję. Dziękuję. Powiedz, jeszcze zahaczając o Stany, bo mówiliśmy o tym, co działo się, jak były lockdowny, że ludzie jednak siedzieli w domu i dużo więcej kupowali. Też dostawali pieniądze za brak pracy. Często tak? Nie pracowali albo pracowali mniej, wypłaty dostawali, nie chodzili na imprezy, nie wydawali w restauracjach, więc mieli więcej pieniędzy, więc wydawali online. Także wtedy był taki mocny pik. Jak dzisiaj to wygląda? Bo widzimy, że przecież recesja tak naprawdę nie dotyczy już połowy świata, tylko mówi się, że nawet 2/3. W Stanach, jak się ogląda niektóre obrazki z niektórych miast, jest też duży problem. Tak. Czy ty widzisz jakiś taki moment, że te sprzedaże idą w tym momencie w dół? Na pewno w momencie, kiedy mieliśmy lockdowny i ta sprzedaż wystrzeliła do takich poziomów, że autentycznie jak sprawdzałem różne raporty, na przykład z Shopify'a czy z różnych danych analitycznych, mieliśmy każdego dnia Black Friday. Gdzie jak wiemy Black Friday, jeśli chodzi o sprzedaż, to jest to najbardziej rekordowy dzień w roku. Więc jakby w momencie, kiedy był lockdown, to każdego dnia był Black Friday. Więc to były takie momenty no naprawdę niespotykane, można powiedzieć. Oczywiście później był spadek, tylko że to nie był spadek nagle, że mamy jakby straty, recesję i tak dalej, tylko to po prostu spadek do normalnych wyników takich codziennych. I akurat jeśli chodzi o e-commerce, jest to jedna z niewielu branż, która się rozwija z roku na rok. Nawet o kilkanaście procent, jeśli chodzi o Stany Zjednoczone czy na rynku globalnym. Więc jakby pomimo tego, że mamy recesję, pomimo tego, że gdzieś tam są te tematy ekonomiczne, które nie sprzyjają powiedzmy do otwierania biznesu, to mimo tego e-commerce właśnie cały czas się rozwija i są takie predykcje, że do 2027 jego wartość się potroi. Więc jakby mamy tutaj naprawdę branżę, która pomimo tego, że no jest jak jest i niektóre branże faktycznie notują spore spadki, no to e-commerce pomimo tego, że jakby jest to najwygodniejszy sposób kupowania produktów i możemy w dosyć fajny sposób sobie gdzieś tam znaleźć to, co potrzebujemy, no to się super rozwija. Na pewno nie będą to wszystkie produkty, bo musimy znaleźć odpowiednią jakąś swoją niszę, która będzie w tym temacie będzie po prostu się sprzedawała, natomiast jakby nie jest zauważalna ta recesja aż tak bardzo akurat na tym rynku. Okej, no to zapytam jeszcze o coś. Mam jeszcze kilka pytań w głowie i one się pojawią, ale wiesz, jakie mam pytanie? Zupełnie, które ci wybije, myślę, z rytmu, ale ono dotyczy inwestycji, o których przecież rozmawiamy na kanale sporo. Też mówimy naszym widzom, że żeby inwestować, trzeba najpierw mieć pieniądze, trzeba mieć za to, czyli trzeba mieć poukładaną poduszkę finansową, swoją kasę w gospodarstwie domowej, czyli trzeba mieć zarobione. Po tym, co słyszę już przez te sporo minut od ciebie, no kasę zarobiłeś. Pytanie, w co inwestujesz poza firmą? No właśnie fajnie, że wspomniałeś o tym inwestowaniu, gdzie dopiero jak mamy tą poduszkę finansową, dopiero zaczynamy, gdzie ja popełniłem ten błąd na studiach, gdzie chciałem inwestować już od razu, gdzie w ogóle studiowałem tą bankowość finansową, więc spodziewałem się tego, że no mam doświadczenie, uczę się tego, więc gdzieś tam zaraz te miliony zarobię, ale to były inwestycje typu miałem 200, 300, 500 funtów, wrzucę to w Forex. Albo wrzucę to w kryptowaluty i za miesiąc jak przez okno, co? Tak, no i jak się domyślamy, no nie było z tego jakichś nie wiadomo jakich pieniędzy i dopiero teraz z perspektywy czasu mogę na to spojrzeć w ten sposób, że jak zarabiam z biznesu, który jest stabilny, który ma cały czas dochód i mogę sobie te nadwyżki finansowe wyciągać z tej firmy, stworzyć swoją poduszkę finansową i dopiero inwestować, no to przykładowo jak inwestuję teraz również w kryptowaluty, no to na przykład jeśli Bitcoin spadnie o 20, 30, 40%, ja nagle nie płaczę, że o Boże, gdzie moje pieniądze i tak dalej, bo to sobie tam leży z boku i sobie po prostu czeka. Więc jakby odpowiadając na twoje pytanie już w co inwestuję, no to na pewno są to właśnie kryptowaluty jako takie alternatywne inwestycje. No myślę, że złoto, tutaj akurat też nie będę jakiś
unikalny. Fizyczne oczywiście. Tak, oczywiście fizyczne. Okay. Oczywiście w kolejne biznesy też internetowe teraz jestem na etapie tworzenia kolejnego sklepu, także również gdzieś tam w ten inwestuję dalej w e-commerce, bo jakby tutaj widzę duże zwroty. No i teraz też czekam, że tak powiem, z zakupem jakichś nieruchomości, bo wydaje mi się, że mogą być. Jaki rodzaj? Myślę, że po prostu mieszkanie pod wynajem, coś takiego. Myślę, że mogą być dobre teraz ceny na takie zakupy. No myślę, że tak. Znaczy, to, co powiedziałeś, to też mi pokazuje, że gdzieś po tych wszystkich porażkach, błędach, po tych studiach finansowych, gdzie wydawało się, że tak, że 500 funtów rzucę Forex, trochę umiem, będzie dobrze, ale generalnie gdzieś tam te podstawy, o których mówimy, czyli bogacenie się przy zachowaniu pełnego bezpieczeństwa, to jest najważniejsze. Bo często gdzieś tam widzimy również w mediach jakichś guru internetowych, którzy nam pokazują, że tutaj zarobisz jutro, to nie mówi się o tym, żebyś najpierw zabezpieczył się finansowo również i dopiero później ewentualnie inwestował. Mówiłeś o tym, że te finanse ogarniasz i stawiasz drugi sklep jeszcze teraz. Tak. I co to będzie? W którym kierunku idziesz? Chciałbym dalej rynek amerykański, cały czas ten sam model biznesowy, natomiast gdzieś tutaj staramy się pójść bardziej w długoterminowy sklep, gdzie myślę, że mogę go prowadzić 5-10 lat. Czyli nie pod stworzenie gotowca inwestycyjnego i na sprzedaż, tylko po prostu, żeby on został dla ciebie jako tak? Właśnie jakby tak pod gotowca, tylko długoterminowo. Aha. Na zasadzie gdzieś tam nawet nie wyciągania z tego sklepu jakichś tam pieniędzy, tylko żeby cały czas w niego inwestować, stworzyć fajny zespół, potem drugi sklep i jakby potem właśnie zrobić takiego gotowca inwestycyjnego i za powiedzmy 50 lat takie coś sprzedać. Jaki jest koszt tego? Czyli dzisiaj ile musisz zainwestować, żeby stworzyć taki sklep dzisiaj? W tych czasach na tą skalę, którą nie wiem, to jest $500,000 złotych, czy mniej, czy więcej? To znaczy jakby jeśli chodzi o tworzenie samego sklepu internetowego... Znaczy, wiadomo, że sam sklep jest tani. Ktoś powie, no co ty, kuszu, przecież dzisiaj sztuczna inteligencja to ci sklep na WordPressie postawi w 5 minut, tak? I to jest tanie. Tylko mówię o cały jakby proces, no nie wiem... No to podam ci przykład, jeśli chodzi o sklep, gdzie właśnie $1 000 000 zrobiłem w 80 dni. To, tak jak wspominałem, jest tam kula śniegowa, więc ja w ten sklep na samym początku, kiedy już po prostu miałem to doświadczenie i wiedziałem, co mam robić, jak to ma wszystko wyglądać, ja w niego włożyłem może 2-3 tysiące złotych. Jest aż niemożliwe. Łącznie. Jakby to było po prostu postawienie sklepu, znalezienie produktu, zrobienie reklam telefonem i po prostu dobre wypozycjonowanie tego sklepu pod względem właśnie całej strony sprzedażowej, tych kreacji, o których też jeszcze możemy sobie troszeczkę dopowiedzieć. Super. I jakby w momencie, kiedy inwestujemy w ten sklep, mamy zyski, to potem te zyski reinwestujemy i tak koleśnie go właśnie jakby w ten sposób powstaje. No i potem nagle jakby nawet na wykresie to widać, gdzie mamy jakby cały czas jakby ten wykres rosnący i robią się fajne wyniki. Więc jakby właśnie jest takie przekonanie, że na sklep internetowy trzeba wydać nie wiadomo ile pieniędzy, dziesiątki czy nawet setki tysięcy złotych. Natomiast to przede wszystkim jest wtedy, kiedy chcemy mieć własny magazyn, własny stok, czyli własny towar i jakby chcemy iść tak turbo na grubo z tym tematem. Natomiast w momencie, kiedy zaczynamy i chcemy gdzieś tam coś w ogóle przetestować ten produkt, przetestować swoją myśl, czy ten biznes jest dla mnie, no to naprawdę myślę, że mając 5000 złotych do 10 możemy spokojnie z czymś takim zaczynać. Okej. Czyli to jest dobra informacja dla osób, które nie mają dużego kapitału, ale mają dużą dozę takiej chęci próbowania, mimo że się nie udaje. Chociaż dzisiaj już jest tyle dostępnej wiedzy, że to nie jest taki moment, kiedy ja zaczynałem. Jak ja robiłem YouTube'a, jak ja robiłem firmę, wystartowałem z firmą w 2009 roku i pamiętam, że nie było książek takiej ilości, że nie było w ogóle kursów żadnych, nie było konsultacji, nie było możliwości takiej jak dzisiaj jest i dzisiaj część osób ma to wszystko, a nawet z tego nie korzysta. Ja przypominam takie wyniki, kiedyś chyba Paweł Danielewski zrobił, że nawet były jakieś kursy internetowe, szkolenia praktyków, którzy to robią. Ty jesteś zdecydowanie praktykiem. Jak cię pytam, to po prostu odpowiadasz jak automat z wszystkiego. Kolejny sklep planujesz, więc to jest super. No i część osób nie korzysta, kupuje jakiś kurs od kogoś, kto zrobił i mówi, zrób to ze mną, ja ci to wszystko pokażę. I Paweł powiedział, że 60% ludzi, którzy kupili nawet jakiś dostęp do jakiejś wiedzy, nigdy się tam nie zalogowało. Czyli wydali pieniądze, obojętnie ile to było, 100 zł, 1000 zł, 10 tysięcy, nigdy tam nie byli. 60%, 6 na 10. To jest dla mnie przerażające. To jest jakaś liczba, ale to pokazuje, że ludzie, obojętnie czy będą mieli wiedzę, patrz na mnie, patrz na ciebie, że zaczynaliśmy i nic nie było i robiliśmy błędy, traciliśmy pieniądze, czas i wszystko i tak zrobiliśmy to, do czego byliśmy stworzeni biznesowo, tak bym to powiedział. A dzisiaj jest wiele rzeczy, a i tak część osób tego nie robi, więc to mnie w ogóle zadziwia. Ale dlaczego o tym mówię? Bo wspomniałeś mi też, Dawid, że że stwierdziłeś, że pokażesz właśnie tą drogę, że pokażesz osobom, które chciałyby
chciałby wystartować i żeby one nie zrobiły tych wszystkich błędów, które ty zrobiłeś na początku. I stworzyłeś kurs, tak? Tak. Zgadza się. Jakby moim zamysłem na samym początku było to właśnie, żeby zainspirować, pokazać, że się da, że jest coś takiego jak właśnie ten e-commerce, dropshipping, można w ten sposób zarabiać. Tak jak wspomniałeś, podczas zaczynania w 2018 roku na rynku polskim praktycznie nie było w ogóle wiedzy na ten temat. Jakby wszystkie informacje czerpałem z Wielkiej Brytanii, z Ameryki, z różnych krajów zachodnich i gdzieś tam robiłem tak po prostu trochę informacji od tego, trochę od tamtego, gdzieś tam próbowałem się w tym w ogóle jakkolwiek odnaleźć. I w momencie, kiedy zacząłem jakieś takie swoje wyniki finansowe osiągać, zaczęło to naprawdę fajnie hulać, pomyślałem, kurczę, fajnie byłoby to pokazać, zainspirować. Właśnie jakby tak jak ja się uczyłem od tych osób, powiedzmy z Ameryki, to chciałbym tak pokazać to ludziom, którzy są w Polsce i... Ale tu mam od razu taką stopkę dla ciebie, tak. Dobra? Ja jako przedsiębiorca zgadzam się z tym, że dobrze mieć drugą nogę finansową, trzecią, czwartą. Że jeśli nie jesteś jeśli kurs nie jest jedynym produktem, który się robi, a są i tacy w internecie, znam niektórych z nazwiska, ty jesteś praktykiem w 99%, no bo też musisz mieć czas, żeby gdzieś z tymi osobami robić jakiś mentoring, ale po co? Po co sobie hodować konkurencję? Tak sobie pomyślałem jako pierwsza myśl, no bo ona na pewno taka myśl się może pojawić. Jeśli jesteś dobry i tworzysz sklepy, to stwórz sobie trzeci sklep, czwarty, piąty w tym samym czasie. Po co nagrywać na YouTubie i pomagać ludziom? Ja wiem, że może chcesz, nie? Ale czy nie robisz sobie konkurencji? Wiadomo, że większość i tak nie zrobi takiego wyniku jak ty, ale może się pojawi 2-3, którzy ci gdzieś zabiorą trochę tortu, ktoś pomyśli. Można byłoby tak pomyśleć, jasne. I wtedy dlaczego kogoś uczysz po to, żeby sobie zrobić konkurencję? Natomiast jakby musimy zrozumieć też, że e-commerce to nie jest tak jak lokalna kwieciarnia, że jak otworzy się kolejna naprzeciwko, to nagle tej spadną wyniki o 50%. Jakby sam rynek e-commerce jest przeogromny. Jakby w samej Ameryce w 2021 roku było tu 700 miliardów dolarów. 700 miliardów dolarów w samych Stanach. W samych Stanach. A mamy rynków mnóstwo, tak? Mamy Polskę, Europę, Wielką Brytanię, Amerykę, Kanadę i wiele innych różnych rynków, na których fajnie się robi e-commerce. Bardzo dużo osób, których ja uczę, którym pokazuję to, na przykład działa na Francję, na Wielką Brytanię, na Niemcy, na Polskę. Więc jakby tutaj, żeby ktoś ten sam produkt, który ja sprzedaję na tym samym rynku, w ogóle to wszystko robi to samo, no to jakby szanse są jakby minimalne. Natomiast jestem w stanie właśnie pokazać, zainspirować, zrobić coś ciekawego. Właśnie jeszcze wracając, jakby tutaj na samym początku w ogóle była sama myśl o tym YouTubie, żeby po prostu pokazać w ogóle, że coś takiego się da. Sam kurs, jakby ten temat, jeśli chodzi o e-commerce Academy, pojawił się dopiero po jakimś czasie, kiedy ja nagrywałem te filmy na YouTubie, tak po prostu, można powiedzieć, z czystej zajawki. Nagle zaczęli się ludzie odzywać, że słuchaj Dawid, kurde, fajnie się tego ogląda, czy ty masz jakiś produkt taki, który moglibyśmy kupić właśnie, zobaczyć ten cały rynek od podszewki od A do Z, jak to wygląda i wtedy w ogóle właśnie pojawił się ten pomysł na ten kurs. Jasne, jakby to jest jakaś dodatkowa noga, jakiś dodatkowy źródło dochodu, tutaj nie można gdzieś tam naginać rzeczywistości. Natomiast jakby e-commerce jest moim jakby takim głównym źródłem dochodu. Otwieram kolejne sklepy. Mam też zatrudnionych ludzi, którzy zajmują się tymi tematami, więc jakby mam trochę czasu, na który mogę poświęcić również na dodatkowe zajęcia. I tak samo jak i właśnie inwestuję właśnie w kryptowaluty, w nieruchomości czy złoto, tak samo gdzieś tam sobie ten kurs pobocznie rozwijam. Rozwijam sklepy internetowe, więc jakby to wszystko mi się fajnie jakby łączy. I Rozumiem odpowiedź. Pokazałeś mi skalę sprzedaży, skalę obrotów w Stanach, tylko w samych Stanach 700 miliardów dolarów, no to myślę, że to mówi samo za siebie, a my jesteśmy na takim małym rynku, a i tak w Polsce da się dalej zarabiać. Znam kilka co najmniej osób, które w Polsce sprzedają i zarabiają około 100 000 złotych miesięcznie i też mają dosłownie kilka produktów, czyli nie sprzedają całych magazynów, tylko mają dosłownie 1 czy 2 produkty i tylko ulepszają te produkty, mają swoją markę własną, z tego co pamiętam i tak to działa. Okej, gdzie można znaleźć te informacje? e-commerce Academy. Myślę, że możemy podrzucić dodamy linka w opisie. Możemy zrobić na hasło Grzegorz Kusz zniżkę dla obserwujących. No pewnie, że tak, jasne. Jeśli jest taka, proszę bardzo, dostaliście prezent, także dla kogoś, kto chce korzystać. Informacje odnośnie tego to w linku poniżej. Super, to zostawmy to tutaj tak. Ale ja cię nie zostawię jeszcze. Cieszę się, że o tym powiedziałeś. Cieszę się, że mówisz o nogach finansowych. Nie tylko o inwestowaniu i dywersyfikacji, ale mówisz też o dywersyfikacji dochodu. Ja też odniosę się do tego, co powiedziałeś, że zacząłeś nagrywać na YouTubie i
Nagrywałeś o swojej drodze, o tej całej swojej wiedzy związanej z e-commerce, o tym jak sprzedajesz, co działa, co nie działa, dlaczego, jakie błędy i tak dalej, jakie produkty, jak wybierać, wszystkie te rzeczy tam były i ktoś ci powiedział, okej, to powiedz mi coś więcej, tak? Czy może masz jakiś produkt? No bo to jest dużo, a może mnie nauczysz. Ja miałem dokładnie tak samo. Mój kanał, początek, zobaczcie sobie, przewincie. Dla tych, którzy nie pamiętają albo są tutaj chwilę, dla tych, którzy są nowi, to prośba o suba, bo to też tak działa, że to nam pomaga rozwijać. Nagrywamy naprawdę dużo filmów, 8-9 miesięcznie, każdego miesiąca, 2 w tygodniu, więc będziecie te filmy widzieć. Jeśli nie będziecie mieli suba, no to te filmy gdzieś tam będą mijać. To przewincie sobie do samego końca. Tam są filmy o nieruchomościach, które ja nagrywałem na nieruchomościach. I można powiedzieć, że nie miałem żadnego celu takiego, żeby zapraszać ludzi, tylko sam tam występowałem. Nagrywałem na nieruchomościach, które wynajmowałem i tłumaczyłem o tym, jak to robić, jak wziąć nieruchomość bez kredytu, jak zarabiać na cudzej nieruchomości. I ludzie później do mnie napisali: Panie Grzegorzu, super o tym, że nagrywasz. Czy możesz czy jakąś konsultację mogę ci zapłacić? I ja powiedziałem, kurczę, no ale ja tego nie robię. I później, jak stworzyłem Akademię Podnajmu, której w ogóle nie sprzedaję, zrobiłem tylko jedną jakąś sprzedaż wtedy, 3 lata temu, bo ktoś mnie poprosił, bo ja zacząłem odpowiadać na te pytania, wszystkie, to mówię, kurczę, znowu odpowiadam na to samo pytanie któryś raz. No to ja to po prostu nagram w formie takiej online. Ja to po prostu dam, żebyście sobie to mogli kliknąć. Taki naturalny proces. I wiesz, co się później pojawiło? Sprzedajesz szkolenia. Mógłbyś na rynku zarabiać, a ja mówię, ale zarabiam na rynku i głównie to robię. Ale dlaczego nie mam sprzedać tej wiedzy, kiedy bym odpowiadał w czasie mojej pracy, czyli w momencie, kiedy mógłbym kolejne nieruchomości robić i tam zarabiać, no to ja bym musiał odpowiadać na te pytania. I to za darmo, najczęściej za darmo, przez jakieś komunikatory w komentarzach, więc ja mówię, ja to nagram, ale to jest mój czas. Więc dlaczego ja mam to oddawać za darmo? Więc to jest odpowiedź dla tych osób, które mają jakąś wątpliwość, taką wątpliwość, nie wiem z czego wynikającą, więc ja zostawiam tą wątpliwość, bo mi się wydaje, że jej jest coraz mniej. Ale dobra, to tu mamy. Od Dawida macie prezent w postaci zniżki. Jaka zniżka? 200 zł. 200 zł od ceny. Także pod spodem macie wszystkie szczegóły, ale ja cię, Dawid, nie zostawię tutaj jeszcze. To jest ostatnie pytanie, które uznałem dzisiaj w głowie, jak jechałem. Będę zadawał to pytanie na sam koniec mojego programu. Jasno. I to pytanie brzmi tak. Za co ty jesteś, Dawid, wdzięczny? Okej. Nie wiedziałeś, że ci to pytanie zadam. Faktycznie zaskoczyłeś. Ostatnio właśnie jak wróciłem z podróży miesięcznej po Tajlandii z dziewczyną, tak do niej napisałem, że Natalia, słuchaj, naprawdę jestem szczęśliwy, nie? Spędziliśmy niesamowity czas przez miesiąc podróżując po całej Tajlandii. Mówię, jesteśmy zdrowi, mamy siebie, robię biznesy, które robią fajne pieniądze, otaczamy się sobie super ludźmi. Naprawdę jest to fajny czas i naprawdę jestem bardzo szczęśliwy, wdzięczny właśnie za to, co się wydarzyło, jak te rzeczy się poukładało. No bo tak jak wspominaliśmy wcześniej, gdzieś tam nie zawsze to tak wyglądało kolorowo, więc jakby przez te parę lat gdzieś tam tą ciężką pracą trzeba było sobie to wszystko wypracować, więc na pewno jestem bardzo właśnie wdzięczny za to, jak moje życie na tą chwilę wygląda, jakie mam możliwości, jakie nam świat ogólnie daje możliwości, czy tak jak dzisiaj rozmawialiśmy chociażby o tej ChatGPT czy o e-commerce, jakby to, jak teraz wygląda świat, jak to wszystko prosperuje, jakie my mamy możliwości i co możemy z tym zrobić, są ogromne, więc jakby jestem też właśnie bardzo wdzięczny za to, że przyszło nam żyć w takich czasach, mamy takie fajne możliwości do działania. No i pięknie powiedział Dawid. Nie znał tego pytania, bo nie wiedział, że go zapytam. Wymyśliłem tak naprawdę to w trasie dzisiaj, że będę tutaj zadawał to na koniec. I może to będzie, dajcie znać w komentarzu, czy to ma sens, czy takie pytanie na zakończenie biznesowego, jakby nie było wywiadu, rozmowy, ma sens, bo wyciągamy trochę inne rzeczy z przedsiębiorców, z młodych przedsiębiorców. Dawid, ile ty masz lat? 26 lat. 26 lat. 26 lat. W tym roku już niedługo 27, ale... No ja skończyłem studia, jak miałem 25 i wydawało mi się, że byłem człowiekiem jedynym na świecie, który nie wie, co chce robić i w którym kierunku chce iść. A tutaj 26, prawie 27, ale jeszcze 26-letni chłopak, który jest szczęśliwy, jest wdzięczny, naprawdę poukładał sobie życie i prywatne, i finansowe. I tak trzeba żyć. I podziękował, że żyjemy w takich czasach. I żyjemy naprawdę w czasach fajnych, więc mówmy o tych możliwościach, korzystajmy z tego, bo często ludzie narzekają, mówią, a tam za oknem jest tak. Jest, no ale widzisz, ty też to widzisz, masz takie samo okno, taką samą rzeczywistość, ale byłeś w Tajlandii za zarobione pieniądze. I fajnie, cieszę się, że tak jest. Życzę ci wszystkiego dobrego. Dawid. Dziękuję pięknie. Też właśnie fajnie byłoby dodać do tego, że czasami nam się wydaje, że właśnie za granicą gdzieś tam jest fajnie i na przykład im więcej podróżuję, tym więcej zauważam czegoś takiego, że ta trawa wcale nie jest aż tak bardzo zielona, jak nam się wydaje. Gdzie można by powiedzieć, że Tajlandia, raj na ziemi, gdzieś tam po prostu piękne plaże, pijesz sobie kokosa pod palmą i jest pięknie. Natomiast będąc tam nawet miesiąc czasu, czy w Dubaju, czy w jakichś innych fajnych miejscach, ja zauważam, że naprawdę w
Polsce jest bardzo, bardzo dobrze i naprawdę świetnie się tutaj żyje i z każdą podróżą jakby coraz bardziej rozumiem, że podróże są świetne, edukują niesamowicie, natomiast jakby naprawdę miejsce, w którym my żyjemy, nie ma na co narzekać. Może poza pogodą, ale zawsze można wyjechać na wakacje na tydzień, dwa i się trochę ogrzeć. Tak. Zresztą przede mną taka podróż. Choć nie wiem, kiedy będziemy publikować ten materiał, może już wróciłem z podróży, ale też taka podróż na 2 tygodnie, żeby troszkę się wygrzać. Więc faktycznie tego nie zmienimy, ale wiele plusów jest w Polsce i pamiętajmy o tym. Szczególnie jak podróżujemy, to widzimy. Fajnie, że o tym powiedziałeś na koniec, Dawid. Dziękuję bardzo. Dzięki piękne za rozmowę. Do zobaczenia, trzymajcie się. Trzymajcie się, hej. Dziękujemy za obejrzenie tego odcinka. Jeśli Ci się spodobał, nie zapomnij zostawić łapki w górę i subskrypcji, aby nie ominęły Cię nowe filmy. Sprawdź również pozostałe odcinki na kanale lub słuchaj ich w formie podcastu. Do usłyszenia.